W dzisiejszym odcinku naprawiamy koło, jedziemy na południe Peloponezu, gdzie spotykamy Agnieszkę i Łukasza. Jedziemy tam, gdzie nie ma już stacji benzynowych, czyli do historycznej Watii. Żeby finalnie odwiedzić trzecią wyspę podczas tego wyjazdu – Elafonistis. Zapraszamy. Pineski do tych i innych naszych miejsc znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej campigranci.pl/mapa podróży. Serdecznie zapraszamy. Z żalem nadszedł czas, by opuścić Kefalonię. Rankiem jedziemy do Sami i wsiadamy na prom do Patras. Po 3 godzinach docieramy na Peloponez. No i jesteśmy w Patrze. Przeprawiliśmy się 3-godzinny rejs. Trochę było stromu na zjeździe z samego promu, ale nic się nie stało. Panowie podłożyli jakieś takie podkłady, żeby nie zawisnąć. No i jesteśmy na suchym lądzie, że tak powiem. Będziemy teraz zmieniać koło. W Patras musimy załatwić kilka spraw technicznych. Zrobić pranie, naprawić koło i kupić nowy ekspres do kawy, ponieważ nasz stary przestał działać. Jakby ktoś chciał się przeprać, w mojej ulicy jest pralnia samoobsługowa. Pranie podstawowe kosztuje 4 euro, suszenie w zależności od długości 12 minut kosztuje 2 euro, a to najdłuższe 30 parę minut kosztuje 4 euro. A tak wygląda pralnia od środka. Tu są 4 pralki, 5 praleczek. Tam są z tyłu suszarki. Większe bębny mają niż pralki. I tu można sobie kupić, jak ktoś chce, detergenty, nie trzeba mieć swoich. Cena 50 euro za sztukę. No nie dużo, myślę. A tu jest co? To można bankomatem, można też płacić, proszę. Nie trzeba mieć monet, można płacić też pieniążkami papierowymi. No i tutaj jest, o, jak to wygląda czasowo i ile to kosztuje. To są suszarki. A to są pralki. Te są większe, te mają większe bębny. Te są takie akurat dla nas. Też cena jest 4 euro. Ten jest całkowita obsługa w języku angielskim. Spokojnie można korzystać. Jesteśmy w Patras w warsztacie samochodowym. No i będziemy teraz przekładać koła. Powiedzieli, że znajdą nawet używane na zapas. Także bierzemy używkę, bo w domu mamy 4 koła, które na nas czekają. Powiem tak, gdyby Grecja miała swój zespół w F1, Max Verstappen nie byłby dziś mistrzem świata. W 5 minut koła były przełożone, wyważone, a za usługę zapłaciliśmy jedyne 40 euro. Jak wygląda nasza opona? Zobacz. Tak wystrzeliła. Zobacz. Ale zobacz, ona uciekła gdzie indziej, widzisz? Ona tu pod spodem poszła. Widzisz? Ona się rozwarstwiła. Ona się rozwarstwiła. Bo tu jest coś, widzisz? Ona się rozwarstwiła, ale co ciekawego, wiesz co? Ja widziałem ciekawą rzecz tutaj, że ona, ten bieżnik, czekaj, gdzie ona ma ten bieżnik? Bieżnik wygląda dobrze, nie? Ale w tym ona miejscu... się rozwarstwiła i ona poszła tam pod spodem. Tak, tu. Dlatego ona nie strzeliła, widzisz? Tu jest... Widzisz? No, rozłupała się. No dobra. Tak to wygląda. Na następny przystanek umówiliśmy się na spotkanie z Agnieszką i Łukaszem.
Żeby nie tracić czasu, jedziemy autostradą w kierunku Koryntu, a później na południe przez Trypolis i Spartę aż do plaży Diros, tuż obok znanych nam jaskiń. I tak 330 km pokonujemy bez większych problemów około 4 godziny. No i jedziemy w kierunku Sparty przez Pelopones i otaczają nas niewiarygodne widoki. Po prostu to jest chyba jedna z najpiękniejszych krain na ziemi dla mnie. Pelopones. Z jednej strony są monumentalne góry, a za chwilę będziemy mieli piękne morze. Pięknie, co? Kolejny poranek, jesteśmy już na Półwyspie Mani. I co chciałem dzisiaj troszeczkę poopowiadać. Zobaczcie, jest godzina 7:30 gdzieś i tu przyjeżdżają Grecy i oni się tak spotykają rano, w zasadzie po wschodzie słońca i przechadzają się w wodzie po plaży. Idą sobie, rozmawiają i tak witają kolejny dzień. Fajne, nie? My wczoraj przyjechaliśmy tam, w tamtym miejscu są jaskinie Diros i stoimy sobie właśnie przy samych jaskiniach Diros. Tutaj Agatka już sobie czyta książeczkę Ateńczyka dzisiaj. A tak sobie właśnie tutaj przycupnęliśmy przy samej plaży. Nie jest to zbyt daleko od wody, może być. Miejscówka na plaży Diros jest atrakcyjna pod względem swojej lokalizacji. Bo znajduje się niedaleko jaskiń Diros, po których można przepłynąć się łódką, jak również z uwagi na nieodległą Watię, którą bardzo chcieliśmy w końcu odwiedzić. Wybraliśmy się z Łukaszem na małą eksplorację na słupach. Podwodny świat zachwyca swoim tętniącym życiem. Oto pływamy z moim trytonkiem sobie u wybrzeży Mani. Dzisiaj będziemy się stąd zabierać. Pojedziemy do Watii, tutaj na Wyspie Mani. Chcielibyśmy zobaczyć ten obiekt historyczny. Pospacerujemy tam trochę, zobaczymy jak to wygląda. I później będziemy się dalej już kierowali na następny palec Peloponezu. Będziemy jechali na Elefonisis. Mam nadzieję, że nam się uda tam dzisiaj wjechać. To zobaczymy kolejne piękne miejsce. No i wyjeżdżamy z plaży koło jaskiń Diros. Jedziemy już na górę, teraz jedziemy do Watii zobaczyć te wieże. Tutaj pod górę prowadzi dosyć fajna, taka szeroka droga. No, dosyć jest stroma, pochyła, ale bez najmniejszych problemów w porównaniu z tym, co spotkaliśmy na Lewkadzie i Kefalonii. Tutaj można sobie spokojnie wjechać.
No i zobaczcie, targ warzywny, o właśnie, warzywka tu sprzedają, pomarańczki można kupić. Teraz Agatka poszła właśnie tam kupić jakieś owocki. To są prawdziwe, takie ogrodowe, widać, że te pomarańcze, które tam leżą, są żółte, takie czerwone, pomarańczowe, takie normalne z drzewa. No i jedziemy przez półwysep Mani w kierunku Vati i mijamy po kolei takie różne wioseczki. Widzę, że wszyscy stylem starają się tutaj nawiązać do tej historii tych wież i budynki są w takich charakterystycznych właśnie obryłach kwadratowych. Być może jest to z przodu. O właśnie, tam z przodu. Być może to jest też atrakcja jakaś specjalna dla turystów, że mogą pospać w wieży. O, widzicie, tu następny taki budynek. Każdy w zasadzie wygląda na wieżę, nie? Dodać, że tutaj historycznie to właśnie ludność ze Sparty się osiedliła. Część wyemigrowała na Sycylię, a część tutaj, tej starożytnej Sparty. No i ci ludzie tutaj słynęli właśnie z takich twardych charakterów. Mani w dosłownym tłumaczeniu to jest suchy, tak? Tak. I ci ludzie, można powiedzieć, że byli susi. Nigdy nie byli podbici. Ani Turkowie nie dali rady, ani Ateńczycy, powiedzmy, nie dali sobie tutaj z nimi rady. Byli niezwyciężeni, można powiedzieć. W 821, kiedy była rewolucja grecka, to tutaj właśnie w kościele na półwyspie Mani jakby ta rewolucja się zaczęła, która powodowała właśnie to, że powstało tak naprawdę państwo greckie ze stolicą w Naupilionie na początku, tak? Później ta stolica została przeniesiona do Aten i Ateny bardzo dynamicznie się zaczęły rozwijać, no i tak mamy oto współczesną Grecję. Tak oto docieramy na samo południe półwyspu Mani do miejscowości Vatia. Vatia to wioska położona na południowym krańcu półwyspu Mani, w regionie Lakonia. Znana jest ona z unikalnej architektury kamiennych wież, które sięgają XVIII i XIX wieku. Wioska była siedzibą potężnych rodów klanowych, które przez wieki toczyły między sobą walki o ziemię, wpływy i władzę. Każdy klan budował własne wieże, które pełniły funkcje obronne oraz mieszkalne. Były one symbolem prestiżu i potęgi rodziny. Mani przez długi czas była jednym z najbardziej niedostępnych i niezależnych regionów Grecji, nawet w okresie dominacji osmańskiej. Mieszkańcy Vatii i całego półwyspu byli znani ze swojego ducha bojowego i oporu wobec zewnętrznych rządów. Wieże Vatii były kluczowym elementem systemu obronnego w tym rejonie, pomagając odpierać najazdy piratów oraz wrogie klany. W XIX wieku, po wojnie o niepodległość Grecji, region Mani zaczął tracić na znaczeniu, a wielu mieszkańców Vatii migrowało do większych miast lub za granicę. Z czasem wieś została niemal całkowicie opuszczona. Dziś stanowi ona swoisty pomnik przeszłości. Choć większość budynków jest w ruinie, wiele wież przetrwało w dobrym stanie, tworząc niezwykły krajobraz architektoniczny. Uważaj. Coś, nie? Ale to fajnie. No, zobacz, wnętrze tutaj. Ale czadowo. Wnętrze wieży. Wejdźcie sobie, zobaczcie to bardzo. Dobra. Wysokie to, nie? No, takie stopnie nieznormalizowane, nie? No. Haha. Jak tu chłodno. Ale jaka akustyka niesamowita. Całkowite tłumienie, rozpraszanie dźwięków. Tłumienie. Kompletne. Zobaczcie jak zrobione stropy.
To jest tylko z kamienia, w zasadzie bez zaprawy żadnej. Niesamowite. I ty jesteś tu mieszkańcem, kocie? No, jesteś mieszkańcem, kocie? Nas oprowadzisz trochę? Chudzinko? Nie ma tu żadnych kas biletowych, nic. Tylko się wchodzi i zwiedza. Tak po prawdzie. Jak oni tu żyli? Tu widać jeszcze jakieś ślady domostwa. Tam chyba piecyk, albo coś zamurowanego. I te sklepienia układane. Szok. A to jest kamień młyński tak naprawdę. No może nie młyński w tym wypadku, tylko to jest kamień do wyciskania oliwy prawdopodobnie. Widać, że jest tutaj wykuty, nie? O, tu jest mniejszy troszeczkę. Drugi. No i zwiedziliśmy tutaj Watię, pochodziliśmy po tym miasteczku i teraz jedziemy na... Gdzie jedziemy, Agatka? Na trzecią wyspę. Na trzecią wyspę tego wyjazdu, a mianowicie jedziemy zobaczyć, jak wygląda Elofonisis. Pokazuje nam w tej chwili nawigacja ile czasu? No niestety, 147 km, 2 godziny 30 minut. To nie wróży dobrze. Znaczy no tak, to jest do portu przed promem. To jest do portu przed promem, no ale sama wyspa Elofonisis jest bardzo mała, także myślę, że tam już nie będziemy nie wiadomo ile jeździć po Elofonisis, po prostu gdzieś tam staniemy. No i jedziemy w tym momencie już na trzeci paluch i później już będziemy prawdopodobnie zmierzali na północ, nie? Takie nasze życie niesamowite, nie? A tu widzimy jeszcze widoczki i spadamy. Wyjechaliśmy już na równinę pomiędzy palcami Półwyspu Peloponeskiego i towarzyszą nam potężne gaje pomarańczowe i gaje oliwne. Tak naprawdę tutaj to jest to takie prawdziwe zagłębie pomarańczowe Grecji, nie? Tutaj teren jest w miarę płaski, droga jest ok, bezproblemowo. O, Bob tak sobie śpi, a Trytynia ma najlepiej z nas wszystkich tutaj na pokładzie. A Bob tak sobie śpi. Bob! Bobby! Śpi. Śpi. Cudnie. Taką drogą jedziemy właśnie w kierunku pierwszego palucha. Promy na Elafonisos odchodzą z miejscowości Ponta co pół godziny. Bilety można kupić na miejscu. Przed wjazdem na prom można zrobić serwis w restauracji Ponta, znajdującej się niedaleko od wjazdu na prom. Strzałka pokazuje fajną plażę z ogromnym parkingiem, gdzie można ponurkować i zobaczyć ruiny zatopionego Starego Miasta. W zasadzie za chwilę odpływamy. I zaraz będziemy na drugim brzegu. Rampa już jedzie w dół. No zobacz. Gdzie on zaparkuje? A, tutaj po lewej chyba od tego promu. Rampa już na dole. Niesamowite. Ile to? 15 minut? Gdzie? Nie. Promy odchodzą co pół godziny. Nie? No. No i ten błękit niesamowity. No, zobaczymy co to będzie. Po opuszczeniu promu za cel obieramy oddalony o 5 km parking przy barze Simos Paradiso. Tak? No
Widzisz? Kolobka.ro. Aha, faktycznie. Mamy ile? 4,6 km Niesamowite. do Na drugą część wyspy mamy 4,6 km. Największa była Kefalonia, nie? Bo tam było Tak. wszędzie godzinę, nie? Gdzie żeśmy nie wyjeżdżali. No ale w Kadzie wszędzie jest pół godziny, nie? Tu jest 10 minut. A tu jest 7. 7 minut, nie? Nawet Pięknie. tyle. Nie, no telefon nie oddaje tych kolorów. Cudnie, Ale nie? pięknie. No czekaj, samochód za nami jedzie. Tak, idziemy. Czekaj, wyjście z plaży. Tu jest nasz beach bar. I tam stoi sobie Nysa. A w beach barze są fajne sofy na noc, może zostawiamy, to sobie kurczę pogramy w karcioszki. Miejsce koło baru Paradiso jest bezpłatne. Do dyspozycji są 3 większe place. My stanęliśmy z tyłu przy restauracji, gdzie jest łazienka z toaletą i prysznicem. Tu Łukasz wjeżdża przyczepą, przyjechał właśnie przed chwilą. Tutaj na tym parkingu, gdzie my stoimy, Łukasz jeszcze tutaj dostawia się. Jak sobie tutaj siedzimy z Zosią, Zosia czyta książeczkę właśnie. Słońce tam zachodzi sobie powoli, a te fale są tak duże, że dopływają do tych naszych leżaków tutaj normalnie. I jesteśmy na Elafonisis. I Elafonisis, tutaj się rozmnażają żółwie morskie. I to jest jedna z takich bardziej znanych plaż, Sotis. I tam w tamtym miejscu jest dalsza część tej plaży w tamtym kierunku, bardzo, bardzo fajna, taka piękna plaża. No i dzisiaj właśnie tak wieje trochę, no i powstały takie dosyć wysokie fale. Jest godzina 20, wszyscy już znikli z plażą, jeszcze tylko 2 osoby zostały oprócz nas. No i mamy ją na własność całkowicie. A kamperem stoimy dokładnie tam, za tymi drzewami, tam w tamtym miejscu. Niedaleko, 100 metrów jakieś stąd, przy restauracji, przy barze takim tutaj lokalnym. Dzień dobry. Dzisiaj zwiedzamy Elafonisis, nie Elofonisis, tylko Elafonisis i jedziemy dookoła wybrzeżem. Brzmi to jak duża wyprawa, ale tak naprawdę w którą stronę się tutaj nie przemieścić to jest 10 minut. Wyspa jest bardzo mała,
jak widać nie jest jakby specjalnie zróżnicowana krajobrazowo. Ale warto, myślę, to zobaczyć, gdzie się wykopać. Tu po drodze znaleźliśmy fajne jedno miejsce. Wczoraj strasznie wiało, były bardzo duże fale. I na szczęście w tym miejscu, w którym staliśmy, byliśmy dosyć dobrze osłonięci od tego wiatru, ale na plaży podmywało normalnie leżaki. Objazd wyspy zajął nam 30 minut i znaleźliśmy drugą fajną plażę z turkusowymi wodami. Po drugiej stronie wyspy jest małe miasteczko, gdzie można ponoć zjeść nieziemskie krewetki. Tym razem nie sprawdziliśmy. Na tym chciałbym zakończyć naszą relację z Elafonisos i w następnym odcinku zaprosić Państwa w dalszą podróż po Peloponezie.